W dzisiejszym odcinku wymieniamy uszczelniacze zaworowe w E46, N42. Okay, pytałem ludzi na Instagramie, czy powinienem zrobić film po polsku. 100% tak. Możliwe, że odpowiedziała tylko jedna osoba, dlatego jest 100% tak. Ale nie była to osoba mówiąca po polsku, więc liczy się. If you're curious why I'm talking in Polish, it's because I already replaced valve stem seals, made a video about it in English, and right now I just decided to, since I'm doing it again, I decided to make a video in Polish for Polish people. Don't worry though, the channel will be in English mainly. Now back to the Polish. Siemka, z tej strony Kamil. Za mną stoi E46, jest to poliftowy 2001 rocznik z silnikiem N42, 2-litrowka. Wszystko fajnie, ale troszeczkę kopci, ale tak tyci. Natomiast biorąc pod uwagę, że wymieniamy rozrząd, bardzo rozsądne jest wymiana, bardzo rozsądna jest wymiana uszczelniaczy zaworowych. I teraz tak. Większość warsztatów powie wam, że wymiana uszczelniaczy zaworowych wymaga zdjęcia głowicy. Nie jest to prawda, możemy wymienić je bez zdejmowania głowicy, wystarczy sobie tłokiem przytrzymać zawór i zamiast użyć specjalnej maszyny używać takiej dźwigni, która też jest przeznaczona do tego. Jaki jest minus robienia zaworów bez zdejmowania głowicy? Nie jesteśmy w stanie sprawdzić szczelności zaworów. Jak zdejmiemy głowicę, to od razu możemy odesłać ją na to, żeby nam sprawdzili wszystkie szczelności, zrobili planowanie i tak dalej. Natomiast w silnikach N42 i N46 uszczelka pod głowicą to wielowarstwowa stalowa uszczelka, która naprawdę prawie jeszcze nie słyszałem, nie spotkałem się z egzemplarzem, w którym faktycznie była zepsuta uszczelka pod głowicą, a nie coś innego. W związku z czym, czy jest sens to robić? Nie bardzo. Jaki może być problem, jeżeli tego nie zrobimy i nie będziemy mieć, nie wymienią nam prowadnic, zaworów? Jeżeli możemy wydłużyć życie silnika o 100 000 kilometrów dzięki takiemu zabiegowi, nie warto spróbować. Przyjdzie do roboty zaworów, to zrobimy zawory przy okazji. Na początek trzeba oczywiście zdjąć pokrywę zaworów, po czym wyciągnąć napinacz, który w naszym przypadku jest w dziwny sposób uszkodzony, tutaj. Następnie vanosy i najwspanialszy na świecie walwetronik. I jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli silnik jest trochę rozebrany, czego nie nakręciłem, bo nie wiedziałem, czy będzie z tego odcinek. Mogę już działać przy zaworach dolotowych, ale żeby mi było łatwiej i żeby mieć troszeczkę więcej miejsca, chociaż to jest minimalnie więcej, zdejmę też wałek wydechowy, dlatego żeby było mi łatwiej i żebym mógł naraz wszystko zrobić. Czy to jest trudne? Trochę tak, trochę nie. Jeżeli trzeba byłoby jeżeli trzeba byłoby wszystko zdemontować tylko dlatego, żeby wymienić te uszczelniacze, to byłoby mega trudne. Natomiast jeżeli robimy przy okazji rozrząd, tak jak w tym przypadku, to jest to naprawdę mało dodatkowej roboty. Dlatego uważam, że przy silniku, który wytrzymuje 150 000 na rozrządzie, warto zrobić te uszczelniacze za każdym razem, kiedy zmieniamy rozrząd. Bo jeżeli one wytrzymają 200 000, to musimy niepotrzebnie znowu zdejmować rozrząd, bla bla bla. Sorry za moje włosy jak amorek. Wyglądam jak amorek. Beznadzieja. Poszedłem do fryzjera, ale zapuszczam włosy i chcę mieć dłuższe, bo nigdy nie miałem, a mam wrażenie, że zaczynam łysieć, bo jestem już starszy. W przyszłym roku 30 lat. Więc chcę mieć długie włosy, zanim wszystkie stracę. Wałek wydechowy wyjęty, w tej chwili mamy bardzo dobry dostęp do wszystkiego, co potrzebujemy tak naprawdę. Idę po dźwignię, zakładam ją, wymieniam parę uszczelniaczy i pokażę wam na
łatwiejszym uszczelniaczu do zrobienia, bo to jest, im bardziej do tyłu, tym ciaśniej jest i tym ciężej cokolwiek zrobić. Nic bym nie dał rady nagrać, więc nagram wszystko tak, żeby było jak najłatwiej, ok? Dobra, do roboty. Dobra. Mamy dźwignię. Tutaj będzie nasz pivot point. Głównie dlatego gadam po angielsku, bo uczyłem się z angielskiego YouTube'a i łatwiej mi gadać po ichnemu. Natomiast w koszykówce na WF-ie też używali słowa pivot, więc je zostawię. To jest taki nasz pivot i tutaj mamy element, którym będziemy mogli naciskać na sprężynę. Więc blokujemy sobie tutaj właśnie wkładamy to w szpilkę, blokujemy nakrętką, mamy wszystko ładnie. Dzięki temu możemy ruszać tym w ten sposób. To ramię pozwala nam dzięki swojej budowie nacisnąć na zawór i ścisnąć sprężynę, nacisnąć na sprężynę zaworową. Ścisnąć ją i wtedy dostajemy się do takich, a jak to się nazywa? Klinów. Są takie kliny, mój tata nazywa to półksiężycami, natomiast gdzieś wyczytałem, że to się tak naprawdę nazywa klin, co ma sens. Są to dwa elementy, które musimy rozdzielić i one blokują sprężynę na zaworze. Pokażę Wam za chwilę, ale tak jak mówiłem, jak będzie ładniej. Ok, do roboty. Najgorsze. Zawsze zaczynam od najgorszych, bo mi jest później łatwiej psychicznie pracować na coraz fajniejszych zaworach, zamiast na coraz gorszych. Nawet nie wiedziałem, że znam takie przekleństwa, których używałem robiąc ostatni uszczelniacz z wydechowych. Ile nerwów na to straciłem, to moje. Więc nie chcąc się bardziej denerwować dodatkowo nagrywaniem, puszczę Wam nagranie z poprzedniego razu, kiedy to robiłem. Tam nie gadałem, tylko pokazałem co i jak. W sumie to teraz byłoby to samo. Cały proces wygląda tak, że zakładamy dźwignię, ściskamy sprężynę. Zdejmujemy kliny. Zdejmujemy sprężynę. Zdejmujemy stary uszczelniacz. Zakładamy nowy. Zakładamy sprężynę, ściskamy, wkładamy kliny. Robota gotowa. Brzmi jak parę sekund, ale dosłownie 2,5 godziny na jeden. Jeden mi zajął 2,5 godziny. To jest jakiś absurd. Tylko że to jest ten jeden, bo z dolotowych czwarty cylinder również nie jest najtrudniejszy, nie jest najłatwiejszy, ale to jest jakieś 5 minut na uszczelniacz, natomiast trzeci, drugi, pierwszy cylinder
to są 2 minuty i wszystko jest zrobione. Jeżeli, dobra, to skoro już pokazałem wam w tej chwili, jak to się robi, opowiedziałem, odcinek dalej nie ma sensu, bo będę składać rozrząd i ustawiać go i tak dalej, i tak dalej. I to by było na tyle w tym odcinku, więc jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie śmiało znać w komentarzu. Jeżeli chcecie zobaczyć coś jeszcze po polsku, też napiszcie, to będę robił filmy również po polsku. Jeżeli coś zrobiłem już po angielsku i będę miał okazję robić to drugi raz, to będę to robił po polsku. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, hej!